Cześć, witam Was z mojej działki. Dzisiaj dalszy ciąg nowych nasion, nowych zakupów, odmian pomidorów, kontynuacja nasion od Graf Semeny, czyli Aleny Kowal. Jeszcze kilka mi zostało i ponieważ Alena nareszcie otrzymała swoją stronę internetową z powrotem, to znaczy dostęp do niej, złożyłam zamówienie, bo na tej stronie graf-semena.com można obejrzeć piękne zdjęcia, piękne opisy jej doświadczeń z tymi odmianami, no i po prostu zamówiłam. Zamówiłam trochę więcej nowych odmian i chcę Wam opowiedzieć o dwóch hodowcach pomidorów, którzy krzyżują pomidory i mają fajne odmiany. Pierwszą z tych osób jest Alifirow, o którym już wspominałam, ale drugą osobą, która robi się bardzo popularna w tym roku, jest Sofia Sakowa i zamówiłam kilka odmian, ale nie tylko od Aleny, także z Francji. Wszystkie te sklepy internetowe posiadają kilka odmian od Sofii Sakowej, bo po prostu są przepiękne. No a teraz zaczynamy. Jakie jeszcze odmiany zamówiłam w tym roku w maju? I są to piękne odmiany. I teraz nareszcie mogę Wam pokazać zdjęcia. Wszystko jest na stronie internetowej, także będzie dobrze. No i jeszcze dla zainteresowanych, ponieważ nie pokazałam zdjęcia w poprzednim filmie, tak wygląda krzyżówka Long Tall Sally i Dwarf Pit Viper. Bardzo piękny pomidorek. A także dla osoby, która komentowała na temat pomidora odmiany Bullheart of the Eugean Hills, czyli bawole serce ze wzgórz euganejskich, coś takiego. Jest to faktycznie serce. Są dwie odmiany. Jeden jest żebrowany bewsztyk, który ona też posiada na swojej stronie, ale jest także serce i w opisie jest powiedziane, że prosto z Włoch, czyli tak jakby otrzymała tą odmianę z Włoch. Także istnieje serce, nie tylko ten bewsztyk żebrowany, czyli Costoluto ze wzgórz euganejskich, ale także serce. No dobrze, przechodzimy do następnej odmiany od Aleny Kowal i jest to Everett's Rusty Oxheart. Rusty to znaczy zardzewiały i taki właśnie ma kolor na zewnątrz, ten pomidor. Jest opisywany jako serce ciemno-czerwono-rdzawe. Tu Wam pokażę zdjęcie, żebyście sobie zobaczyli. I jest bardzo smaczny, dwukolorowy w środku. Także jeden z tych pomidorów, których mam więcej, które są dwukolorowe, ale policzyłam dokładnie, ile zamówiłam odmian czerwonych i różowych od Aleny i ile zamówiłam odmian dwukolorowych i było dokładnie tyle samo. 17 tych i 17 tych, czyli nie przesadziłam w żadną stronę. No i ten pomidor pochodzi z USA, dorasta do 2 metrów, czyli więcej niż ten tunel może pomieścić. Jest dosyć późny, jest zielono-różowy w środku, smak jest owocowy, odmiana jest odporna na upał i suszę. Tak myślę, że jak będę wybierać, to wybiorę pewnie odmiany jak najwcześniejsze, zwłaszcza jeśli pochodzą z Włoch. Następna odmiana, Handsome, krasawczyk po rosyjsku, czyli ładnie wyglądający, przystojny. Jest to pomidor czerwony, jest to duży bewsztyk. Pochodzi z Kazachstanu od pana Alifirowa i Alifirow ponoć krzyżuje te pomidory i są bardzo smaczne. Jeszcze nie próbowałam, ale zamówiłam kilka odmian, także będziemy testować. I ten Handsome jest bardzo plenny, bardzo mięsisty, owoc o wadze 600-800 gram, nie pęka, dojrzewa w całości, czyli nie ma żadnych zielonych takich pozostałości na górze, dorasta także do 2 metrów, ma 3-4 owoce w gronie, jest bardzo plenny, ma pikantny aromat i smak starego, domowego pomidora, ten, który najbardziej lubię, więc pewnie go wybiorę i jest bardzo smaczny i słodko-kwaśny. Następną odmianą, którą zamówiłam
wtedy w maju był pomidor o nazwie Longhorn. Jest to czekoladowe serce. Odmiana pochodzi z USA, dorasta do 1,5 metra, jest bardzo mięsisty. Owoce mogą być o wadze 150 do 500 gram. Fioletowo-czekoladowy, żebrowany, bardzo mięsisty. Smak jest bogaty, głęboki i bardzo pomidorowy. Ma mało nasion, jest słodko-kwaśny, rozpływa się w ustach, ma cienką skórkę, czyli to wszystko, czego oczekujemy od najlepszych odmian. Jest bardzo smaczny, pikantny, dobry na sosy, dobry do sałatek i bardzo plenny. Czyli nie ma żadnych negatywów według Aleny, ale Alena bardzo się ekscytuje, tak jak ja, pomidorami, także niektóre z tych opisów na jej stronie są takie. No i ona ma inny klimat, ponieważ mieszka na Ukrainie, w Charkowie i ma bardzo gorące lata. Tak opisuje, że zeszły rok był bardzo gorący, więc może to także wpływać na smak. A u mnie w UK, no widzicie jak jest, ciemno-szaro i mokro. Następna odmiana to jest Crimson Zebra, czyli czerwona zebra, ale inna nazwa tej odmiany to jest także Raspberry Zebra, czyli malinowa zebra. No i zobaczcie, środek ma także dwukolorowy ta zebra. Jest to duży, czekoladowy, spłaszczony, słodki bewsztyk od 0,5 kg waga. Jest super słodki, owocowy, dorasta do 1,70 m, bardzo plenny, brązowo-czerwony w środku, bez porównania soczysty i słodki. Prawdopodobnie była to odmiana, którą Alena się też ekscytowała, bo ona porównuje niektóre odmiany pomidorów w tłumaczeniu na angielski top pet, czyli najwyżej w rankingu umiejscowiony pupil. Ok, następna odmiana, już 19. Aunt Swallows Polish Plum, czyli polska śliwka cioci Swallow. Odmiana oryginalnie prawdopodobnie pochodzi z Polski, ale zawędrowała do Stanów Zjednoczonych, do Illinois i tam właśnie została nazwana Aunt Swallows Polish Plum. Jest to czerwona wielka śliwka albo serce, kształt pewnie jest zmienny, super mięsisty pomidor od 0,5 kg i dorastający do 2 metrów. Jest średnio wczesny. Owoc może być do kilograma, 3-4 owoce w gronie, mięsisty, mało nasion, kształt śliwy, serca albo okrągły, żebrowany. No, zobaczymy. I ta nazwa Swallow to jest nazwisko Eda Swallow, który przywiózł nasiona z Polski do Stanów Zjednoczonych. Jest bardzo smaczny, słodko-kwaśny, soczysty i ma smak starego pomidora. Jeżeli jesteście ciekawi, które odmiany z moich pomidorów uprawianych w tym roku miały smak starego pomidora, to jest taki film na moim kanale, Smak starego pomidora, 4 odmiany, które musisz mieć, obejrzyjcie koniecznie. A teraz omówimy sobie odmianę 20. Jej nazwa jest dziwna. Working Issue of Paste and Anti-Swallows Polish Plum. Czyli ta poprzednia odmiana, ta śliwka cioci Swallow, została skrzyżowana. W tłumaczeniu jest to wersja robocza pomidora pasty. Paste, czyli pomidor używany do przetworów, do przecierów, ale paste po angielsku to oznacza pomidor w kształcie takim wydłużonym jakby śliwki. Ale niekoniecznie śliwka, na przykład który pomidor? Na przykład San Marzano jest także określany typem takim paste po angielsku. Więc to jest krzyżówka i jest to różowe, spłaszczone serce. Krzyżówkę wykonała Angelina Krylenko i jest to krzak dorastający do 1,20 m, wielkoowocowy, owoce do 0,5 kg, kształt dużej śliwy albo spłaszczony, niewiele nasion, smak arbuza, słodko-soczysty, słodko-kwaśny i soczysty. No, będę miała trudny wybór w przyszłym roku, żeby któreś z tych odmian uprawiać. Następną odmianą jest Rhodes Heirloom.
Ostatnio oglądałam film na temat jakiegoś pana, polski kanał, na temat co to znaczy heirloom i co to znaczy bewsztyk. Ale w sumie, no nie wiem, nie podobał mi się ten film, bo informacja była bardzo na poziomie takim podstawowym, bo bewsztyk to po prostu jest kształt pomidora, okrągły, spłoszczony. Heirloom to znaczy przekazywany z pokolenia na pokolenie co najmniej od 50 lat, ale każdy bewsztyk może być heirloomem, heirloom może być bewsztykiem, także tytuł tego filmu, który oglądałam, nie miał dla mnie większego sensu, ale może dla osób, które nie wiedzą tyle, co my wiemy na temat pomidorów, to może to były informacje podstawowe, nie wiem. Ale w każdym razie ten Rhodes Heirloom jest fajną odmianą, następną dwukolorową w środku. Jest to słodki, żółto-czerwono-pomarańczowy wielki pomidor pochodzący z USA. Waga 200-500, 1,80 m wysoki, nazwana przez Ala Andersona od rodziny sprzedawców. Jest to odmiana staroniemiecka i może zmieniać kolor. Gdy jest w pełni dojrzały, może się kolor zmienić na całkowicie różowy. I jest to bewsztyk właśnie, wczesny, żebrowany. Miąższ jest pomarańczowo-żółty, jest to pomidor soczysty, mięsisty, doskonały, słodki smak z akcentami owocowymi. No, zapowiada się dobrze, ale jak zamawiałam te odmiany, to tak sobie myślałam, bo jedna odmiana kosztuje $1, albo tam jest też waluta ukraińska. I tak sobie myślę, no $1 to jest nawet niecały funt, a przesyłka była chyba $8. Także dodanie jeszcze jednej odmiany, jeszcze jednej odmiany było bardzo łatwe, także dlatego tyle odmian, tak się Wam tłumaczę. Następną odmianą, 22 w moim zestawieniu jest Pink Kilogram, czyli różowy kilogram. Sama nazwa wskazuje, że jest to pomidor o wadze do kilograma albo ponad kilogram. Jest to wielki, różowy bewsztyk, jest bardzo mięsisty i bardzo plenny, 1,80 m wysokości, 3-5 owoców w gronie, oczywiście waga, tak jak powiedziałam, jest pyszny i ma cienką skórkę. A teraz dla odmiany mamy koktajlówkę, prawdopodobnie jedyną koktajlówkę z tego zamówienia i jest to odmiana The Sweetest, czyli najsłodszy. Po rosyjsku samej sladkiej albo po ukraińsku. Jest to koktajlówka pochodząca z USA i jak sama nazwa wskazuje, jest słodka. Jest to odmiana wczesna, jest dwukolorowa, jest bardzo plenny i słodki i wysoko rosnący, ponad 2 metry. Koktajlówka o wadze 20-50 gram, czyli nie taka malutka, 7 do 16 owoców w gronie, czyli duże grona, ale nie myślę, żeby to była multiflora. Kolor jest pomarańczowo-różowy i ma bardzo wysoką zawartość cukru w owocu, ale nie pęka, bo podobno te najsłodsze pękają. Owoce nie opadają z krzaka. Ma owocowy smak, ma cienką skórkę i musimy czekać, aż zmieni kolor na różowy. Prawdopodobnie wtedy jest najsłodszy. Mam jeszcze 3 odmiany w tym zestawieniu i pierwszą z nich jest Black Sugar albo Sugar Black, czyli czarny cukier. Sama nazwa wskazuje, że prawdopodobnie jest słodki i jest to czekoladowy bewsztyk o wadze 150 do 500 gram, 1,60 m wysokości, 3-4 owoce w gronie, jest bardzo plenny, soczysty i smaczny z nutą winną i trochę kwasowości. Wadą jest gruba skórka. Następną odmianą jest serce Desdemony, czyli Heart of Desdemona albo Desdemona's Heart. Ona się czasami nie może zdecydować, jaką nazwę umieścić, ale to po prostu różni ludzie w różnych krajach różnie te odmiany nazywają i tłumaczą. Jest to następne dwukolorowe serce, pomarańczowe, pomarańczowo-czerwone w paski. 150 do 500 gram owoce, jest super słodki, wysoko rosnący, dużo owoców w gronie, ma wspaniały, soczysty, aromatyczny smak i jest to jeden z najsłodszych
odmian dwukolorowych. Więc na pewno serce Desdemony będę uprawiać. Jeżeli macie jakieś doświadczenia, jeżeli uprawialiście serce Desdemony, powiedzcie mi, co myślicie, bo chyba słyszałam w polskich filmikach tą nazwę tej odmiany. Następną przepiękną odmianą jest serce smoka, czyli Red Dragon's Heart, czyli czerwone serce smoka. I jest to wczesne serce, ma piękny kształt. Ona to określa jako refined, czyli wyrafinowany kształt serca. To nie jest takie zwykłe serce, tylko takie jakby lekko spłaszczone, lekko żebrowane, z lekkim czubkiem. Bardzo fajny kształt. Dorasta do 1,50 m. 5-6 owoców w gronie, 180-250 gram, czyli nie należy do tych wielkich. Słodko-kwaśny, bogaty smak. No jest to, ona określa jako różowe, ale w nazwie jest czerwone, więc będziemy musieli się przekonać, jaki to właściwie kolor jest. No tak. Muszę się wam przyznać, że zamówiłam także 6 odmian ze strony Lux Tomatoes. Ta strona jest chyba z Łotwy, jak się nie mylę. A także kiedyś, pewnie też w maju zamówiłam ze strony ogorod.ua, bo się dowiedziałam o tej stronie z filmiku polskiego, no i zajrzałam, co tam było. I cena nasion była 30 centów, nie euro, 30 centów za paczkę. I zamówiłam od nich 10 odmian. Ale nie polecam tej strony, bo po prostu była dziwna. W taki sposób, że nie wiedziałam, jak zapłacić i potem po jakichś 2 dniach, jak już totalnie zrezygnowałam, dostałam e-maila i tam był link do zapłacenia. Także nie wiem, jak ta strona działa, ale przysłali mi nasiona, także wiecie, może te odmiany też omówię. No i mam jeszcze do omówienia odmiany z Francji ze strony Tomate de Chambre i te nowe odmiany od Aleny Kowal, także będę miała co robić. A na razie, no cóż, żegnam się, pa pa, trzymajcie się ciepło.